O, zrzuciłem trochę w lewo. No ale zobaczymy. Świeże miejsce, świeża rybka. Liczyłem, że mi wiatr to zwieje, a nic nie ruszyło. Leciało prosto. Bo tego to mi, kurde, i to z gliną i tak mi go trochę widziałem, próbuje. A ten się nie poddał. Cześć, nazywam się Adam Niemiec. Bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska i zapraszam na drugi odcinek Q&A. Mam nadzieję, że ten odcinek wyjdzie dobrze. Ja tych pytań wcześniej nie widziałem. Michał trzymał je przede mną w tajemnicy. On będzie mi je czytał, ja będę odpowiadał. Pytanie numer 1. Cezary 80. Pytanko. Czemu tak mało jest typowego feedera na mazowieckiej Wiśle? Wszyscy zachwycają się typową komercją, a filmów z Wisły jak na lekarstwo. Mazowiecka Wisła. Ja mam wrażenie, że ta rzeka jest bardzo eksploatowana niestety przez rybaków, a przynajmniej była przez wiele, wiele lat, więc no ja nie mam dobrego zdania o tym odcinku Wisły. Kolejny temat to jest temat dostępu do tej Wisły. No ja nie znam jakichś takich miejsc, gdzie można by było dojechać, nagrać fajny film i jednocześnie nie byłoby bardzo dużej jakiejś presji wędkarskiej. No myślę, że to jest główny powód, dlaczego przynajmniej my nie nagrywamy filmów na mazowieckiej Wiśle. Pytanie numer 2. Kamil Orzełkowski. Panie Adamie, może jakiś film z łowienia przy brzegu na wędkę Monster X Onesie? Myślę, że mogłoby to być ciekawe i interesujące, jak łowić i operować tak krótkim kijem. Z góry pozdrawiam. No ja wiem, że Onesie no to jest ulubiona wędka wielu wędkarzy, którzy łowią na bombkę i świetnie się tą bombką posługują. No można by było coś takiego nagrać, natomiast przyznam się, że mnie Onesie akurat nie leży w ręku. Powiem może dlaczego. Jest dla mnie niewygodna w transporcie, no bo to jest jednoczęściowa wędka, z której się tylko odłącza szczytówkę. Nie mieści się w pokrowcu 175, który posiadam. A poza tym jak łowiłem nią na bombkę, no to wygodniej mi się łowiło wędką 2,70. Byłem w stanie celniej zarzucać na 20 metr. Przy samym brzegu ta wędka by się na pewno sprawdziła, no bo mógłbym spod siebie bardzo wygodnie zarzucić nawet w zarośniętym łowisku, więc być może jak takie łowisko gdzieś znajdę albo przyjdzie mi do głowy, teraz mi nic takiego do głowy nie przychodzi, no to spróbuję na Onesie zapolować na jakieś duże ryby. Następne pytanie. Matteo Di Carpio. Pytanie, które zawsze mnie nurtuje. Chodzi o schematy nęcenia i przerzucania zestawu, zarówno w klasyku, jak i metodzie. Jak w miarę szybko znaleźć odpowiedni interwał czasowy? Jak ja bym znał odpowiedź na to pytanie, no to bym był jednym z najlepszych wędkarzy na świecie. Więc to jest, według mnie, to jest jedna z trudniejszych rzeczy podczas wędkowania, określenie, co jaki czas trzeba przerzucać zestaw. No po prostu trzeba jeździć na ryby i obserwować to, co się dzieje. Ja za każdym razem jak łowię, no to mam ze sobą stoper, po zarzuceniu włączam ten stoper. Jak mam branie, to obserwuję, po jakim czasie mam brania. Jeżeli no jestem na łowisku, gdzie te brania są częste, no to bardzo często udaje się dosyć łatwo określić, po jakim czasie są brania. To przeważnie jest na przykład zakres czasowy, że najwięcej brań jest pomiędzy, nie wiem, 3. a 5. minutą od zarzucenia i wtedy czekam na przykład 6 minut i co 6 minut przerzucam zestaw. Oczywiście w czasie łowienia to się może zmienić, bo to nigdy tak nie ma, żeby przez całe zawody ryby brały równie dobrze czy równie źle. Są momenty lepsze, są momenty gorsze. Trzeba też zauważyć i wyciągać wnioski z tego, jak się koszyczek nabija, czy jak podajnik się nabija, jaka jest reakcja ryb, bo nieraz nie tyle interwał czasowy jest ważny, tylko jest ważna ta konsystencja w tym koszyczku i to, co podajemy. Jeśli chodzi jeszcze właśnie o oczekiwania na branie, no to też warto nieraz, jak się nic nie dzieje, odejść od schematu i jeżeli czekaliśmy, powiedzmy, te przysłowiowe 6 minut, o których wcześniej wspomniałem i po kolejnym zarzucie nic się nie zadziało, po kolejnym nic się nie zadziało, no to trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego? Albo czekamy za krótko, albo czekaliśmy zbyt długo, nie donęcaliśmy łowiska regularnie, no bo ten interwał czasowy nam też pomaga regularnie donęcać łowisko, więc jeżeli to łowisko było za rzadko donęcane, no to ryby po prostu odeszły i w tym momencie zamiast wydłużać czas trzeba to łowisko donęcić, ale
no to trzeba już do tego podejść indywidualnie na każdych rybach. Kolejne pytanie od Marbo. Hej, dobry pomysł z tymi pytaniami, tylko dlaczego tak krótko? Mam pytanie, jak łowisz na method feeder na głębszych łowiskach, około 5 metrów, jakie koszyki Prestona używasz? Gramaturę oraz haczyki. Metoda. Metoda, tak. Metoda. Method feeder. No nie mam zbyt dużego doświadczenia w łowieniu w tak głębokim łowisku. Na pewno trzeba zupełnie inaczej przygotować pelet i zupełnie inaczej ten koszyczek nabić niż powiedzmy w takim tradycyjnym łowisku, gdzie jest głębokość pomiędzy 1 a 2 metry. 5 metrów, ja bym podszedł do tego w ten sposób. Jeżeli zarzuciłbym podajnik, policzyłbym sobie, ile czasu ten podajnik opada na dno. Załóżmy, nie wiem, podajnik 40-gramowy. Zakładam, że dno jest w miarę twarde. 40-gramowy czy 45-gramowy podajnik i sobie liczę, nie wiem, doliczam, strzelam do 7. Przy kolejnym nabiciu podajnika wrzuciłbym sobie ten podajnik do wody, do jakiegoś pojemniczka z wodą i zobaczył, po jakim czasie ta zawartość tego podajnika zaczyna się uwalniać. Jeżeli się uwalnia bardzo szybko, no to znaczy, że ten pelet jest za mało klejący i wtedy trzeba zastosować nieraz bardziej mokry pelet, a nieraz po prostu doklejony pelet. I w ten sposób bym do tego podszedł. Myślę, że można stosować zarówno podajniki Flat Method Feeder, jak i podajniki Banjo XR. To są, myślę, oba dobre podajniki, tylko bardzo dużo zależy od tego, jak jest ta zawartość podajnika sklejona. Więc głównie na rodzaj peletu bym zwrócił uwagę, żeby to było dobrze sklejone. Masa, rodzaj podajnika, wspomniałem o pelecie i wielkość haczyka. No, wielkość haczyka dopasowałbym do łowionych ryb i ja najczęściej wędkuję na haczyki KKHB wielkość 14. To jest taki mój podstawowy haczyk. Na start bym zastosował taki haczyk. No jeżeli by były bardzo duże ryby, no to bym zastosował 10 albo nawet 12 albo nawet 10. No jeżeli by były ryby mniejsze, no to być może skusiłbym się na 16. To też jest uzależnione od przynęty, na którą bym łowił. No bo jeżeli bym łowił na Waftersa 8, no to nie można zastosować mniejszego haczyka jak 14, no bo ten Wafters nam podniesie haczyk. Natomiast no jeśli łowiłbym na malutkie przynęty, no to można myśleć o 16. Natomiast myślę, że 14 KKHB to jest taki wyjściowy haczyk, od którego bym wyszedł. Wędkowanie na głębokości jeszcze 5 metrów, przyznam się, że to nie jest łatwe, no bo ryby mogą być także w toni. Co to może oznaczać? Nieraz może oznaczać to, że my łowiąc dna nie będziemy mieli brań, bo ryby są w toni, a one mogą być w toni z różnych powodów. No mogą być z sobie tylko znanych powodów, ale mogą być też z tego powodu, że na przykład nęcimy zanętą, która w wodzie pozostawia smugę i te ryby gdzieś tam w tej smudze no, są tym zainteresowane. Mogą też być po prostu w toni i nie zauważają tego, że nasz podajnik, który jest dosyć mocno sklejony, spada na dno. Więc w tym pierwszym przypadku trzeba unikać zanęty, która smuży w toni, a w tym drugim przypadku no, ja bym sięgnął po podajnik dosyć mocno nabity i na wierzch powiedzmy delikatnie go nabił, ale peletem. Czymś, co nawet jak się oderwie w toni, to w postaci granulek spadnie na dnie, nie zostanie w wodzie jakaś zawiesina. Chodzi o to, żeby te ryby skierować, zachęcić. One pływają, coś się w wodzie zadziało, ryba to widzi i podąża na dno za tymi opadającymi drobinkami peletu. Ale jest bardzo ważna uwaga, nie można tego robić bardzo często, żebyśmy tak jakby nie zachęcili tych ryb, żeby one w tej toni sobie były i zjadały te pojedyncze opadające pelety. To ma być coś, co ma je skusić, żeby zeszły na dno. Kolejne pytanie zadał Bolubie. Witam, jak przygotowuje Pan ochotkę na zawody, żeby wyglądała tak jak na niektórych filmach, czyli bardzo dobrze? No, kondycja ochotki według mnie na wielu zawodach, gdzie ochotka jest podstawową przynętą, to jest rzecz kluczowa i wielu wędkarzy no tak chyba nie zdaje sobie sprawy i po macoszemu podchodzi do tematu przygotowania ochotki. Ja ochotkę trzymam w wodzie. Najpierw ochotkę przepuszczam przez sitko. Martwe larwy zostają mi na sitku, żywe larwy przechowuję w wodzie, ale w niewielkiej ilości, powiedzmy tyle na dnie mam tej wody i w miarę regularnie tą ochotkę przepuszczam przez sitko i wymieniam wodę. Jeśli chciałby Pan dokładniej zobaczyć, jak to wygląda, ja to pokazałem u siebie na fanpage'u i zapraszam na fanpage Adam Niemiec Fishing, gdzie znajdzie Pan film właśnie pokazujący, jak przygotować ochotkę. Najważniejszą rzeczą, żeby mieć piękną ochotkę podczas zawodów, to jest moment kupna tej ochotki. Warto wybierać
o ile jest taka możliwość, ochotkę, no, która jest najładniejsza. Więc jeżeli na starcie mamy ładne larwy, to jesteśmy w stanie te larwy później ładnie przechować i mieć dobrej jakości przynętę. Jeżeli na starcie ochotka jest już przyduszona, czy taka no, w słabej kondycji, no to już trudno ją będzie reanimować i mieć dobrej jakości ochotkę. Kolejne pytanie od Krzysztof Marwel. Witam panie Adamie. Moje pytanko brzmi, jak jedzie pan nad nową wodę połowić, to jak wybiera pan miejsce do wędkowania? Jakich miejsc pan szuka? Przy trzcinach? Czy może na środku? Płytko? Czy może głęboko? Czyli reasumując, jak wybrać dobre miejsce do wędkowania? To jest bardzo rozległy temat. Myślę, że można o tym napisać sporej wielkości książkę. Powiem tak, ja głównie wędkuję podczas zawodów wędkarskich, więc najczęściej wybieram takie miejsca, gdzie później mają się odbyć zawody wędkarskie, więc rzadko wędkuję, nie wiem, na jakichś dzikich jeziorach, gdzie muszę pojechać i od początku wszystko sprawdzać, tylko wiem, że no jeżeli jadę na jakiś zbiornik, no to wiem, że na danym odcinku mam zawody, więc no, sprawdzam ten dany odcinek. Jeżeli miałbym jechać na nowe łowisko, no to na pewno poszukałbym informacji w internecie. Jeśli miałbym szansę, no to bym porozmawiał z miejscowymi wędkarzami. To by było też uzależnione od tego, jaka jest pora roku i na jaki gatunek ryby bym się nastawiał. No naprawdę jest wiele czynników, które determinują mój wybór łowiska. Nie jestem w stanie bardzo szczegółowo na to pytanie odpowiedzieć. Przepraszam. To Adam, kolejne pytanie zadał jej użytkownik o niku Pochłaniacz Wilgoci. Czy w ofercie Preston Innovations pojawią się kiedyś slow sinking bomby? Tego nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Tą odpowiedzią też chciałbym dać odpowiedź też innym wędkarzom. Jeżeli nawet miałyby się pojawić, no to my nie możemy nawet takich rzeczy mówić. To jest tajemnica handlowa, więc nawet jeżeli ja bym wiedział, że takie coś się pojawi, ja nie mogę tego powiedzieć, więc jeżeli wędkarze mnie pytają o różne rzeczy, dlaczego tego nie ma, czy kiedy to będzie, no to są pytania, na które no nie dostaną odpowiedzi, no bo po prostu tego nie możemy zdradzać. Kolejne pytanie od Balzer645. Witam, mam problem z właściwym sklejeniem peletu, łowiąc metodą na 4 do 7 metrach. Czasem robię mix z zanętą i to pomaga. Proszę o sugestie. Świetny pomysł z Q&A, brawo. Dziękujemy za dobre słowo. Co bym zasugerował? No skoro pomaga przygotowanie peletu z zanętą, bo chodzi o to, że te przestrzenie pomiędzy peletami są wypełnione zanętą i ta wierzchnia warstwa jest tak jakby no, pełniejsza, więc woda ma mniej miejsca do penetracji tego peletu i dzięki temu ten pelet wolniej się obsypuje, no to należy tak łowić po prostu. Można zastosować na przykład jakiś kruszony pelet, taki miks zrobić peletu z kruszonym peletem i to też pomoże uzyskać bardziej sklejony pelet, ale najlepszą rzeczą chyba by było zastosować peletu takiego przeznaczonego do łowienia albo na dużym dystansie, albo na dużej głębokości. Na przykład Sonubites ma w ofercie taki pelet, on się nazywa sticky pellet, czyli klejący pelet i myślę, że coś takiego bym zastosował. Jeżeli natomiast sprawdza się Panu jakiś tam rodzaj peletu, no to też są kleje do peletu i sięgnąłbym po taki klej. Oczywiście sprawdził sobie gdzieś w kuwecie z wodą, czy w pudełeczku z wodą, jak zawartość podajnika się zachowuje. Następne pytanie od Damian. Tylko to Adam skomplikowane, długie, także wsłuchaj się uważnie. Panie Adamie, łowię na metodę. Jaki sposób by Pan polecił na dobranie się do karpi na małym 4-hektarowym zbiorniku no-kill? Woda płytka, metr 20 m. Masa karasi i leszczy. Co rok zarabienia koroczkiem lub ciut większym. W nawiasie i te biorą chętnie. Ale są tam karpie w okolicach 8-10 kg i amury prawie metrowe. Zdarzają się nawet takie przyłowy wędkarzom łowiącym tam na spinning. Próbowałem chyba wszystkiego poza łowieniem w nocy, jest zakaz. Może bomb feeder? To było pytanie od Pana, może bomb feeder. Nie dodałeś tego od siebie. Tak, to nie dodałem. Na pewno bomb feeder trzeba by było spróbować, czyli nęcenie peletem lub kukurydzą. Jeżeli tam jest bardzo dużo karasi czy dużo leszczy, no to przypuszczam, że te karasie i leszcze też bardzo chętnie będą w to wpływały, ale już nie tak chętnie jak w zanętę spożywczą, więc
Jak najbardziej bomb feeder polecam. Nawet można spróbować peletem jakimś takim bardzo grubym ponęcić, nie wiem, 8, 11. Jeżeli na przykład wcześniej Pan sprawdzi, kukurydza też wabi małe ryby, to jest po pierwsze. Po drugie, być może tą miejscówkę trzeba sobie przygotować wcześniej i regularnie nęcić to miejsce właśnie grubym peletem. To jest druga sprawa, a trzecia sprawa, ja na takiej wodzie bym spróbował tych ryb łowić blisko brzegu. Z doświadczenia wiem, że w takich łowiskach duże ryby najłatwiej jest złowić blisko brzegu. Na kanale Preston Innovations Polska znajdzie Pan film pod tytułem Jak złowić największe karpie w łowisku i w tym filmie pokazałem, jak można dobrać się do dużych karpi. Pokrótce, teraz może powiem, popołudnie, miejsce blisko brzegu, można nęcić zanętą, zrobić w wodzie chmurę, ale oprócz tego muszą być jakieś frakcje, czyli frakcje mam na myśli pelet albo ewentualnie kukurydza. No i oczywiście przynęta musi być adekwatna, to nie może być, nie wiem, biały robak z pinką, tylko jeżeli już Pan chce łowić na białe robaki, a karasie i leszcze ich nie przechwytują, to założyć tych białych robaków, nie wiem, 5 albo nawet 10 na haczyk. To może być kawał dendrobeny, ale polecałbym raczej jakieś pelet albo kukurydzę, czy nawet 2 ziarka, albo zwykłego dumbbellsa w wielkości 8 czy 10 mm i podanego albo na bombce, albo w metodzie. Następne pytanie od Robert Rogala. Czy warto kupić odzież Prestona, na przykład kombinezon? Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, żeby być wiarygodnym, bo jako osoba, która reprezentuje markę Preston, no powiem Panu, że warto, natomiast no nie wiem, czy to będzie wiarygodne. Jako Adam Niemiec też Panu powiem, że warto. No sam używam ciuchów Prestona i jestem z nich bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi o nie wiem, jaki kombinezon Pan miał na myśli. Jeżeli kombinezon przeciwdeszczowy, no to ja jestem z kombinezonów Prestona bardzo zadowolony. Zarówno kombinezon DFX czy DF Hydrotech spełnia swoją rolę, czyli po pierwsze jest wygodny. Po drugie, tak jak teraz mam założone ogrodniczki, zabezpieczają mnie przed ubrudzeniem się, więc po łowieniu jestem czysty. Jeżeli pada deszcz, no to zakładam jeszcze kurtkę przeciwdeszczową i jestem suchy. Po łowieniu nawet podczas dużej ulewy jestem suchy, więc działają świetnie. Ja je polecam. Jeśli chodzi o kombinezon Celsius, no to jest kombinezon, który się wykorzystuje, gdy jest zimno, gdy temperatura spada poniżej zera, czy jest bliska zeru. No i też spełnia swoją rolę, bo jest bardzo ciepły. No i oczywiście też jest przeciwdeszczowy, więc jak najbardziej polecam. Następne pytanie zadał Rafał Snopek. Adam, pytanie, które może rozwiąże moje myśli. Mały kanał, szerokość od 4 do 7 metrów, głębokość maks 2,5 metra, jest to odcinek zamknięty i dno muliste, ale wychodzi ten kanał z jeziora. Wiem, że są tu ryby, ale ciężko dobrać się do ryb większych na feeder. Więc pytanie, jaki zestaw zrobić i gdzie byś szukał tych dobrych miejsc na takiej wodzie? Domyślam się, że takie łowisko, no to nie jest łowisko przy deptaku czy w mieście, gdzie ryby mają styczność z hałasem, z ludźmi, którzy rozmawiają i są blisko tego łowiska, tylko raczej kojarzy mi się takie łowisko z łowiskiem kameralnym, czyli pierwsza rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, to zachowanie ciszy. To jest, myślę, podstawowa rzecz. Ryby w takich łowiskach są płochliwe, dla nich każdy ruch na brzegu to jest coś nienaturalnego i one się od tego płoszą. Więc po pierwsze trzeba zachować się cicho nad wodą. Jak to zrobić? No na pewno nie podchodzić bezpośrednio do wody, o ile jest to możliwe. Trzeba raczej się trzymać z dala od wody. Myślę, że próbowałbym łowić po skosie, nawet jak podejdę do wody, czy tam jestem w miarę blisko, to łowiłbym po skosie, nie przed sobą, tylko powiedzmy zarzucał wzdłuż nawet ze 20 metrów od siebie. Następna sprawa, chyba pominąłbym łowienie koszyczkiem zanętowym, bo koszyczek zanętowy myślę, że po wpadnięciu do wody robi zbyt dużo zamieszania w takim kameralnym łowisku i może te ryby wypłoszyć, więc spróbowałbym albo strzelania przynętami z procy. Myślę, że to najlepszy sposób, ewentualnie rzucanie ręką luźnymi przynętami. 2 metry, no to nie jest jakoś głęboko. Kanał, rozumiem, że tam nie ma jakiegoś dużego uciągu, więc myślę, że podanie właśnie luźnych przynęt, pinek, białych robaków, być może kukurydzy, być może peletu, no nie wiem, jakie tam ryby są i co im będzie pasowało. I nęciłbym po prostu luźnymi przynętami i łowiłbym zestawem z niewielką oliwką, czy tam z niewielką bombeczką, czyli ciężarkiem jakimś. No i na długim przyponie miał
przynętę na haczyku. No i ostatnie pytanie w tym odcinku zadał je Dawid Jurgielaniec. Krótkie. Magnitude czy Extremity? Mimo że te kołowrotki mogą mieć podobną wielkość, tak jak Magnitude 520 i Extremity 520, to ja mam takie poczucie, że to są kołowrotki, przynajmniej dla mnie, one by były do dwóch różnych metod. Extremity to jest kołowrotek, który jest troszkę cięższy, troszkę bardziej masywny, mimo nawet wielkości 520. Ja kołowrotki Extremity wykorzystuję do federa klasycznego. Takie mam przekonanie, że to są kołowrotki o bardzo mocnym mechanizmie, mają wystarczająco szeroką i długą szpulę, że do powiedzmy 50-60 metra, ale i bliżej mogę je wykorzystywać. Kołowrotek Extremity do federa klasycznego. Jeśli miałbym wybrać kołowrotek do metody, wolałbym kołowrotek Magnitude. On jest taki zgrabniejszy, mniejszy ma korpus, szpulę nadal ma dużą i tutaj do metody niepotrzebne są kołowrotki, które mogą znosić duże przeciążenia, bo najczęściej rybę holujemy wędką w metodzie. Holujemy wędką i podczas opuszczania wędki zbieramy żyłkę, więc ten kołowrotek nie jest poddany takiej presji jak kołowrotek do federa klasycznego, gdzie trzeba na przykład 40 czy 50 czy nawet cięższy koszyczek ściągać po prostu kołowrotkiem. Dlatego do metody wybrałbym Magnitude, do federa klasycznego Extremity. Oczywiście jeszcze dodam, że jeżeli Pan zastosuje kołowrotek Extremity do metody, czy kołowrotek Magnitude do federa klasycznego, to one też dadzą radę, więc oba to są świetne kołowrotki, ale ja bym sobie wybrał, tak jak powiedziałem wcześniej. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zadały pytanie. Ci, którzy nie uzyskali odpowiedzi, bardzo ich za to przepraszam. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę pod tym filmem, subskrypcji kanału oraz pozostawienia komentarza. Jeśli chcecie, żebym odpowiedział na kolejne pytania i żeby powstało kolejne Q&A, więc pod tym filmem pozostawcie swoje pytania. Bardzo Wam dziękuję, że obejrzeliście ten film. Do zobaczenia. Kurde, trochę czasu minęło, co nie zdawałem sprawy, że to aż tyle przerzucę. Tak.